Witam Państwa serdecznie. Przed stworzeniem lustra na widocznej ścianie za pomocą edycji płytek został stworzony występ o głębokości 20 mm, na którym będzie umiejscowione lustro, a na górnej oraz na dolnej krawędzi znajdzie się oświetlenie LED. Wyjdziemy z wizualizacji, przejdziemy do najbardziej odpowiedniego dla nas widoku aksjonometrycznego i zmierzymy, jaką wielkość ma nasz występ. Skorzystamy z ikonki odległość i zmierzymy na początku szerokość występu. Jak widać, ma on 2520 mm. Jeżeli chodzi o wysokość, zmierzymy ponownie. I jak widać, wysokość wynosi 1199 mm. Escape wyjdę z funkcji, przejdę do widoku z góry, przesunę trochę projekt na przykład w lewą stronę i za pomocą prostokąta wyrysuję prostokąt, który będzie odpowiadać wymiarom naszego występu. Zaczynam rysować i pojawia mi się pierwszy wymiar. Będzie on wynosił 1199 mm, tabulatorem przejdę do następnego i wpiszę 2520. Enter, zatwierdzę wymiary. Na pasku narzędzi znajdę ikonkę przesunięcie, kliknę lewym przyciskiem myszy i wpiszę odległość odsunięcie. Będzie to u nas 20 mm. Potwierdzam klawiszem Enter i wybieram obiekt, który mnie interesuje. Będzie to nasz prostokąt, więc zaznaczam go lewym przyciskiem myszy, a następnie kieruję myszką w dół, żeby skopiować mniejszy o 20 mm prostokąt do wewnątrz naszego szkicu. Klikam lewym przyciskiem myszy i mam gotowe. Escape, wychodzę z funkcji. Następnie za pomocą ścieżki wyrysuję kształt fazy naszego lustra. Ponieważ wiem już, że wymiar fazy będzie miał 20 mm, zaczynam rysować i wpisuję 20 mm. Enter. Wysokość lustra będzie miała 5 mm, więc wpisuję 5 i potwierdzam klawiszem Enter. Zamykam szkic, prawy przycisk myszy i Escape, wychodzę z funkcji. Na pasku narzędzi odnajduję elementy dowolne. Zaznaczam wewnętrzny obrys naszego lustra. W podejście wybieram profil. Zaznaczam profil użytkownika. Program zapyta mnie o wskazanie polilinii. Nasza polilinia jest to nasz wyrysowany szkic fazy lustra, więc zaznaczam go i wskazuję punkt główny profilu. Będzie to dolny lewy narożnik. Jeżeli chodzi o warstwę, zmienimy sobie na przykład na lustro, faza. Rysujemy. Mamy już wyrysowaną fazę, następnie jeszcze musimy wyrysować w środku samo lustro. Prawy przycisk myszy, klikam w środku lustra, wybieram podest, poziom zostawiam na 0, natomiast zmieniam wysokość. W warstwie zmieniam nazwę na samo lustro. Rysuję. Zaznaczę dwie wyrysowane warstwy, prawy przycisk myszy i wybieram grupuj. Teraz mogę zaznaczyć naszą grupę, przesunąć dwa punkty, zaznaczyć linie pomocnicze i je usunąć za pomocą klawisza Delete. Oddalę rysunek, zaznaczę nasze lustro, pod prawym przyciskiem myszy wybiorę obrót 3D. Za pomocą obrotu 3D w osi Y obrócę o 90 stopni. Zamykam okno, sprawdzam położenie naszego lustra. Następnie wchodzę w widok aksjonometryczny, zaznaczam je i przesuwam do naszego występu. Przesuń dwa punkty, lewy górny narożnik i przesuwam do naszego występu. Przejdziemy do wizualizacji i zobaczymy, jak się prezentuje wstawione przez nas lustro. Zaznaczymy nasze lustro, zmienimy jasność na przykład na 85, a we właściwościach materiałów zmienimy odbicia na 100%. Lustro mamy już gotowe. Narzędziem do przenoszenia materiału zaznaczymy i przeniesiemy na naszą fazę. Escape, wyjdziemy z funkcji. Ustawię widok naszego pomieszczenia tak, żeby ładnie pokazać wyrysowane lustro i przejdę do rendera.
Po włączeniu go za pomocą przycisku Start zaczekamy na jego obliczenie. Minimalnie poprawimy nasz widok. Możemy powiększyć sobie okno naszej wizualizacji i zaczekamy na zakończenie jego pracy. Po wyrenderowaniu naszego widoku możemy zobaczyć, jak wygląda stworzone przez nas fazowane lustro. Dziękuję Państwu za uwagę.